Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak wyglądają moje dni pełne zielonych działań i domowych rytuałów. Zobaczycie, jak z prostych składników i mojej pracy tworzę i pielęgnuję zarówno w ogrodzie, dbając o obfite plony, jak i w kuchni, przygotowując domową kiełbasę, a nawet tworząc własne kosmetyki. Pokażę Wam, jak pielęgnuję moje warzywa, jak wykorzystuję naturalne sposoby na nawożenie i jak moje pomidory rosną w siłę, by zaskoczyć soczystymi owocami. Przygotujcie się na solidną dawkę praktycznych działań i dobrego czasu. Zaczynamy moją zieloną przygodę. Dziś pokażę Wam, jak w mojej kuchni powstaje prawdziwa domowa kiełbasa. Zaczynam od dokładnego umycia mięsa. Teraz kroję mięso na mniejsze kawałki. Posypuję je solą i dokładnie mieszam ręką, tak żeby sól dotarła do każdego kawałka. Mięso zostawiam na kilkanaście godzin. Po kilkunastu godzinach mięso jest gotowe do zmielenia. Mielę je w maszynce, następnie dosypuję moje ulubione przyprawy i znowu dokładnie mieszam ręką, żeby wszystko dobrze się połączyło. Teraz mój mąż wkłada mięso do nadziewarki i robi z niego piękne kiełbasy. Gotowe kiełbasy wkładamy do wędzarni. Najpierw muszą się dobrze osuszyć. Kiedy kiełbasa jest już osuszona, zaczyna się proces wędzenia. Dym otula kiełbasę, nadając jej ten wyjątkowy aromat. I oto jest nasza uwędzona domowa kiełbasa. Jest jeszcze ciepła, ale gotowa do spróbowania. Moje zielone królestwo. Moje ogórki pięknie pną się ku słońcu. Żeby mogły rosnąć zdrowo i obficie owocować, zapewniam im solidne wsparcie. Podwiązuję ogórki, by zapobiec ich łamaniu się pod ciężarem owoców, a także zapewnić lepszą cyrkulację powietrza, co minimalizuje ryzyko chorób grzybowych, tak często nękających ogórki. Wbijam szpilki do podwiązywania w ziemię, tuż obok sadzonki ogórka. Ważne, żeby była stabilna. Następnie biorę sznurek i mocuję do haczyka na szpilce. Teraz prowadzę sznurek pionowo w górę w kierunku podpory. Muszę go mocno, ale delikatnie napiąć i przymocować. Dzięki temu roślina będzie miała stabilne rusztowanie do wspinaczki. Powtarzam to przy każdej roślinie.
Teraz już grządka zaczyna nabierać porządku. Kiedy sznurki są już zamocowane, delikatnie oplatam młode pędy ogórków wokół sznurka. Ogórki mają tendencję do tworzenia wąsów czepnych, które same znajdują oparcie. Nie ściskam pędów zbyt mocno. Mają swobodnie rosnąć. To proste działanie, które wymaga uwagi i cierpliwości. Taka prosta czynność, a daje roślinom tak wiele. Moje ogórki już teraz są gotowe do dalszego wzrostu. Pora na prawdziwe złoto dla mojego ogrodu, moją domową gnojówkę z żywokostu. To skoncentrowana dawka natury, pełna azotu, potasu, fosforu i mnóstwa mikroelementów, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju moich roślin. Żywokost dostarcza potasu i krzemu, wzmacnia rośliny, doskonałe źródło azotu, które sprzyja bujnemu wzrostowi zielonej masy. Ta gnojówka to prawdziwa esencja, dlatego pamiętam o odpowiednim rozcieńczeniu. Dokładnie mieszam roztwór, aby wszystkie składniki równomiernie się rozprowadziły. To zapewnia, że każda roślina dostaje taką samą dawkę odżywienia. Taka rozcieńczona gnojówka to niezwykle skuteczny nawóz. Natura ma dla mnie gotowe rozwiązania, wystarczy je tylko wykorzystać. A teraz, gdy już moje warzywa są nakarmione, przenoszę się do malin. One też czekają na swoją porcję uwagi. Maliny, te wspaniałe krzewy, które obdarowują mnie tak słodkimi owocami, również potrzebują mojej troski. Przede wszystkim, podobnie jak inne rośliny, nie lubią konkurencji. Dlatego usuwam trawę i chwasty, które wyrastają w ich pobliżu. Chwasty rywalizują z malinami o wodę, składniki odżywcze i światło, a to osłabia krzewy i zmniejsza plony. Wyrywam je ręcznie, starając się unikać narzędzi, które mogłyby naruszać korzenie. A w kolejnych dniach szykuje się dla nich agrotkanina, żeby chwasty nie miały już szans. A zaraz potem moje maliny dostają specjalną dawkę wzmacniającej gnojówki. To naturalne doładowanie energii, które sprawia, że będą owocować jeszcze obficiej, a ich owoce będą większe i słodsze. Wracam do ich pomidorów. Jak widzicie, one również bujnie rosną i potrzebują mojej uwagi, aby mogły w pełni rozwinąć swój potencjał. Dwa kluczowe zabiegi, które wykonuję, to usuwanie tzw. wilków oraz przypinanie pędów do podpór. Pomidory, zwłaszcza te wysokie odmiany, szybko rosną,
Dlatego regularne przypinanie ich do sznurka jest absolutnie kluczowe. Używam specjalnych klipsów, które są delikatne dla łodyg, ale jednocześnie zapewniają stabilne wsparcie, zapobiegając złamaniom pod ciężarem owoców czy wiatru. Przypinam je co kilkanaście centymetrów wraz ze wzrostem rośliny. To prawdziwa radość patrzeć, jak pięknie pną się w górę, obiecując obfite zbiory. Z ogrodu przenoszę się do kuchni, a tu czeka na mnie prawdziwa gratka, przygotowanie domowego, nawilżającego kremu do twarzy. Z prostych, naturalnych składników powstaje kosmetyk, idealnie dopasowany do potrzeb mojej skóry. To prostsze niż można by przypuszczać. Rozpuszczam masła i oleje. Dziś używam masła shea, które głęboko nawilża, i olej migdałowy, bogaty w witaminy. To ciekawy moment, kiedy składniki zaczynają zamieniać się w krem. Mieszam aż do uzyskania gładkiej i jednolitej konsystencji. Gotowy krem to czysta natura dla mojej skóry, bez zbędnych konserwantów i sztucznych dodatków. Mój domowy, naturalny krem do twarzy jest gotowy. Domowe kosmetyki nie zawierają konserwantów, więc przygotowuję mniejsze partie i przechowuję je w lodówce. Mam mój własny żurek, który czekał na swoją chwilę już od kilku dni, bo dziś przygotuję coś wyjątkowego. Zaczynam od przygotowań. Obieram i kroję cebulę tak, żeby była gotowa do użycia. Następnie kroję boczek w kostkę. Boczek i cebulę wrzucam do garnka z odrobiną tłuszczu i smażę. Do boczku dodaję żeberka. Zalewam wszystko wodą. Dodaję też mój domowy koncentrat warzywny. Zostawiam to wszystko, żeby spokojnie się gotowało. Obieram czosnek. Dorzucam liść laurowy, ziele angielskie i czosnek i lekko solę.
Teraz dodaję kawałek kiełbasy i dalej gotuję. W międzyczasie w osobnym garnku nastawiam jajka, żeby się gotowały. Kiedy jajka są gotowe, obieram je . Czas na najważniejszy składnik. Wlewam przygotowany wcześniej żurek. Dodaję resztę pokrojonej kiełbasy w kostkę. Dodaję chrzan i majeranek. Na koniec, żeby żurek był pięknie kremowy, wlewam śmietanę i delikatnie mieszam. Nalewam żurek na talerz, a na wierzchu układam pokrojone jajka. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek dostarczył Wam wielu inspiracji. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie koniecznie łapkę w górę. To dla mnie znak, że to, co robię, jest dla Was interesujące. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło.